Cześć, witajcie! Z tej strony Łukasz i dzisiaj Wam jednak powiem, jak możecie zwiększyć jakość obrazu w Waszych okularach VR, prawie nie tracąc ilości klatek. Co prawda delikatnie możecie coś stracić, a jeżeli macie mocnego kompa, to tak naprawdę nic nie stracicie. Więc po raz kolejny niszczę Nvidię i ich technologię VRSS, która miała znacznie ulepszyć jakość obrazu w naszych okularach bez utraty FPS. I powiem Wam o dwóch sztuczkach. Jedną z nich prawdopodobnie już znacie. Znam dwie metody na poprawienie jakości obrazu. Żadna z nich nie robi ogromnego wrażenia, jak Nvidia próbowała nam wmówić tworząc VRSS, ale i tak uważam, że warto skorzystać z tych patentów, skoro prawie nic nie tracicie. Pierwszą metodą jest super sampling, czyli innymi słowy zwiększenie rozdzielczości gry ponad rozdzielczość ekranu gogli, ponieważ przez większą rozdzielczość więcej informacji mogło być zawarte, co w rezultacie wyświetla w naszych okularach bardziej detaliczną migawkę obrazu. Super sampling to najszybsza i najpopularniejsza metoda zwiększania poziomu detali i wyrazistości w okularach. Ale ma tą wadę, że im większa rozdzielczość, tym wyższe wymagania dla naszego komputera. Więc zanim zaczniecie majstrować, zalecam Wam, by stosować super sampling w tych grach, w których macie pewność, że gra chodzi płynnie przy podstawowych ustawieniach i rozdzielczości. Trzeba też pamiętać o tym, że aby zachować odpowiednie proporcje pikseli, powinniśmy je skalować co 100%, czyli ze 100 przejść na 200%, co teoretycznie powinno wyostrzyć bardzo obraz i dostarczyć go w naturalnym stanie bez żadnych artefaktów. Niestety realia są takie, że garstka z nas może się nacieszyć super samplingiem w 200%. Do takich działań RTX 3070 to minimum. Z mojego osobistego doświadczenia 150% super sampling dla HTC Vive i Valve Index to świetny balans pomiędzy utrzymaniem wymaganej ilości klatek na sekundę w grze, a poprawionym obrazem. Powyżej 150% szczerze mówiąc nie widziałem już różnicy w okularach za wyjątkiem filmów VR, ponieważ tam super sampling na 200% rzeczywiście robi robotę. By zmienić super sampling w naszych komputerowych grach, w przypadku okularów używających Steam VR wystarczy wejść w opcję Steam VR i w zakładce obraz wybrać własną rozdzielczość, po czym suwakiem ustawiamy na wartość, która nas interesuje. Możemy również ustawić oddzielną wartość super samplingu dla indywidualnych gier i aplikacji. W przypadku komputerowych gier Oculus mamy dwie możliwości. Albo uruchamiamy wbudowany w oprogramowanie Oculus program Oculus Debug Tool, który znajdziecie w folderze instalacyjnym programu, w folderze Support i Oculus Diagnostics. Po uruchomieniu programu w zakładce Pixels per Display Pixel Override możemy zmienić wartość. 1 to 100%, 2 to 200%, 1.5 to 150% rozdzielczości. Minus tego rozwiązania jest taki, że Oculus nie zapisuje ustawień z Debug Toola, więc za każdym razem musisz go uruchamiać i ustawiać wartość. Dlatego też odradzam tego rozwiązania i w zamian zachęcam do pobrania darmowego narzędzia o nazwie Oculus Tray Tool, którego recenzję możecie zobaczyć po kliknięciu w górny prawy róg odtwarzacza. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu Oculus Tray Tool w zakładce Game Settings możemy zauważyć opcję Default Super Sampling, która za nas będzie wpisywać automatycznie żądaną rozdzielczość do Debug Toola. Drugą metodą na ulepszenie jakości obrazów VR bez utraty FPS to użycie Reshade, ponieważ utalentowany moder przeportował Reshade, by wspierał wirtualną rzeczywistość. Co prawda są to na razie tylko dwa efekty z całej palety ponad 500 efektów dostępnych w programie, ale to zawsze coś. Reshade zaoferuje nam wyostrzanie obrazu, co jest użyteczne w okularach o niskiej rozdzielczości ekranu i filtr koloryzujący, by podkręcić barwy, co jest bardzo użyteczne w przypadku okularów używających ekran LCD, np. Valve Index czy Quest 2. Ale chwila, Łukasz. Co to jest Reshade? A no właśnie, Reshade to darmowe narzędzie służące do nakładania efektów do gier, dzięki czemu możemy jeszcze bardziej upiększyć nasze gry pod warunkiem, że się choć minimalnie znamy na tym, co robimy. By zainstalować Reshade VR musimy go pobrać z GitHuba, upewnić się, że gra działa na DirectX lub OpenGL, ponieważ na dzień dzisiejszy Vulkan nie jest wspierany.
Po czym kopiujemy folder Reshade Shader i 3 luźne pliki zaznaczone na planszy do folderu z zainstalowaną grą, gdzie znajduje się plik exe zawierający grę. W przypadku gier na Unity jest to po prostu główny folder. W przypadku gier na Unreal Engine 4 jest to w folderze nazwa gry Binaries Win64. Jeżeli gra używa OpenGL, musimy zmienić nazwę pliku dxgi.dll na OpenGL32.dll. Niestety, nie każda gra lubi reshade. Taki na przykład Transpose na silniku Unity wywala do pulpitu, a każda z 5 testowanych przeze mnie gier na Unreal Engine 4 działa bez zarzutów. By włączyć lub wyłączyć efekt reshade'a, na klawiaturze przy zaznaczonym myszką okienku z grą wciskamy End. Jeżeli chcemy otworzyć panel programu, naciskamy Home. I tyle. W ten oto sposób gry nabierają nowego, poprawionego subtelnie obrazu. Polecam stosować tą metodę dla gier, które waszym zdaniem są nieostre przez włączone wygładzanie krawędzi. W okularach widać poprawę ostrości, a poprawiona koloryzacja to pomniejszy atut, który dobrze się sprawuje w grach, gdzie twórcy nie dbali o ładną grafikę i kolory. I to tyle z dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że coś ciekawego wam opowiedziałem. To jest kanał o wirtualnej rzeczywistości. Jak jestem w sumie pierwszy w Polsce, który ma kanał o VR, gdzie jednak jesteś skłonny się czegoś dowiedzieć, niż się tylko pośmiać z jakichś dziwnych rzeczy w VR-czacie. Więc jeżeli interesuje cię taka zawartość, chciałbyś poznawać tą branżę dalej, mam dla ciebie newsy, ciekawostki, poradniki, triki, tipsy, lifehacki i wiele więcej. Więc nie wiem na co czekasz, zasubskrybuj już teraz na naszym wspólnym, powiedzmy sobie to szczerze, kanale. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.